Rywalizacja w segmencie premium od zawsze jest pasjonująca. Jak nie Audi to Mercedes, jak nie Mercedes to BMW, ewentualnie Volvo czy Jaguar. Co jednak jeśli chcemy się wyróżnić? Być może warto spojrzeć na Azjatów, zainteresować się np. Infiniti Q50. Szczególnie gdy auto, które będziemy rozważać, wygląda w ten sposób. A na tym nie koniec zalet. Przykładowo, pod względem pojemności bagażników konkurencja chyba umówiła się na 480 litrów. Taką wartość znajdziemy w BMW 3, Audi A4, Mercedesie C i Lexusie IS. Infiniti ma o 20 litrów więcej. Wzorem amerykańskich filmów Q50 ma nawet uchwyt, dzięki któremu otworzymy bagażnik, będąc w nim. Od jazdy w bagażniku zdecydowanie wygodniejsze będzie jednak podróżowanie w kabinie. Japończycy twierdzą, że projektując fotele, inspirowali się pozycją, jaką człowiek zajmuje w stanie nieważkości. Dzięki temu idealnie dopasowali ich kształt. Efekt jest więcej niż zadowalający. Dookoła znajdziemy też miękkie podłokietniki, ładne podświetlenie zegarów czy designerskie klamki. Między innymi za takie rzeczy ląduje się w segmencie premium. Mimo że Q50 debiutowała przeszło 2 lata temu, deska rozdzielcza w dalszym ciągu wygląda świeżo. Nie przytłacza nadmiarem przycisków, wyciągnięte zostały tylko najważniejsze funkcje. Nowatorskim rozwiązaniem jest zastosowanie 2 ekranów multimedialnych, z czego jeden odpowiada tylko za GPS, natomiast drugi za inforozrywkę. Ten dolny został stworzony na kształt iPada, niestety nie pod względem intuicyjności czy płynności działania. Ciekawą funkcją jest wybór profilu kierowcy. Oczywiście w segmencie premium pamięć ustawień foteli nie jest niczym niezwykłym, ale w Infiniti mamy całe spektrum opcji do zapisania. Po wybraniu naszego, zdefiniowanego wcześniej ustawienia zmieni się także ustawienie lusterek, radia czy klimatyzacji. O odpowiedni klimat zadba też zaprojektowany specjalnie dla tego modelu system audio, który faktycznie gra bezbłędnie. Pewnym mankamentem może być za to brak kieszeni w tylnych drzwiach. Jeśli idzie o miejsce na tylnej kanapie, przestrzeni nie brakuje. Przynajmniej na nogi, bo nad głową mogłoby być jej nieco więcej. Na tle segmentu jest jednak całkiem dobrze. Wszystko dzięki temu, że Q50 jest wymiarowo większa od praktycznie wszystkich swoich klasowych rywali. Większy jest również bak, który przykładowo w BMW 320d ma 57 litrów pojemności, a tutaj z silnikiem diesla 74 litry. Pierwsze co rzuca się w oczy jadąc Infiniti, oprócz układu kierowniczego, do którego jeszcze wrócimy, to niewiarygodny komfort, jaki to auto oferuje. Wspomniałem już o fotelach, ale patrząc na auto na 19-calowych obręczach nie spodziewałem się, że będzie w stanie tak komfortowo płynąć po drodze. To dość zaskakujące, biorąc pod uwagę rodowód marki, którą kojarzymy jako usportowioną. Nie oznacza to jednak, że w zakrętach Q50 nie jest zwarte. Być może brakuje doznań jak z BMW 3, ale zestrojenie zawieszenia zasługuje na uznanie. Właściwie jechało się na tyle przyjemnie, że nawet nie spostrzegliśmy, kiedy zastała nas noc. Kluczem do sukcesu w tej klasie jest posiadanie w ofercie silnika wysokoprężnego. Japończycy zdali sobie z tego sprawę i zwrócili się o pomoc do Mercedesa, który obdarował ich motorem o mocy 170 koni. Jego dynamika jest wystarczająca, choć nie przywołuje na myśl odczuć premium. 8,5 sekundy do setki i dość ospały automat to trochę mało w porównaniu z konkurencją. Nie to jest jednak w tej wersji najgorsze. Najgorszy jest dźwięk tego motoru i wywoływane przez niego wibracje, szczególnie przy odpalaniu silnika przez system start-stop. Na pewno nie można powiedzieć, że jednostka pracuje aksamitnie. W ofercie mamy też 2-litrową benzynę o mocy 211 koni, a także hybrydę rozwijającą przeszło 360 koni. Nie zawodzi za to ilość systemów bezpieczeństwa. W Infiniti jesteśmy wręcz naszpikowani technologią.
Oprócz standardowych funkcji, jak awaryjne hamowanie czy monitorowanie martwego pola, mamy też system Active Lane Control, który utrzyma nas na pasie ruchu, gdy zdejmiemy ręce z kierownicy. Co ciekawe, czułość działania każdego z systemów możemy personalizować. Największą nowością w tym aucie jest jednak układ kierowniczy Direct Adaptive Steering, który dostaniemy w standardzie od wersji Sport. Japończycy zdecydowali się na nietypowe rozwiązanie, gdyż kolumna kierownicza nie jest połączona z przekładnią. W razie awarii znajduje się tam sprzęgło, które zepnie te elementy i uchroni nas przed wypadkiem, ale standardowo sterowanie odbywa się za pomocą elektroniki. Wrażenia początkowo są dziwne. Takie rozwiązanie ma niewątpliwe plusy, jak choćby niwelowanie wibracji, ale na pewno wymaga też przyzwyczajenia. System jest konfigurowalny, możemy ustawić jego czułość. Tak naprawdę przy dynamicznej jeździe układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny, ale jego szybkość działania przywołuje na myśl skojarzenia z kierownicami firmy Logitech. Całość sprawia wrażenie komputera na kołach, ale przy bliższym poznaniu da się lubić. Patrząc na Infiniti Q50, na pewno polubicie też jego wygląd. Dynamiczne linie, zadziorny przód i zgodność proporcji czynią z tego auta jedno z piękniejszych w klasie. W wersji Sport dostaniemy muskularny przedni zderzak, a sylwetkę podkreślą 19-calowe felgi. Stylistykę dopełniają też przyjemne akcenty, jak zarys przednich reflektorów czy ciekawe pociągnięcie szyby w tylnych drzwiach. Jeśli miałbym się czepiać, to fajerwerków brakuje w przypadku tyłu auta, który mocno nawiązuje do poprzednika, modelu G37. Ceny Japończyka startują od 153 tysięcy złotych za wersję z silnikiem diesla i skrzynią manualną. Benzynę dostaniemy tylko z przekładnią automatyczną i zapłacimy za nią minimum 161 780 zł. Hybryda to koszt co najmniej 220 tysięcy, czyli mniej więcej tyle samo, ile nasz doposażony egzemplarz testowy. Jak można podsumować model Q50? Przytoczę pewną statystykę. Od początku roku zarejestrowano w Polsce ponad 7700 BMW i 7300 Mercedesów. Infiniti znalazło 325 nabywców, czyli 2 razy mniej niż Porsche. To na pewno auto, w którym się wyróżnimy.